słowo klucz to właściwie to jest to, czym hybrydyczność jest, nie jest niczym więcej, tak mi się wydaje. Jest po prostu pewnym zabiegiem retorycznym, który ma skłaniać ku myśleniu o rzeczywistości, o przedmiotach, o sztuce na dwojaki sposób, na dwa sposoby, które są czasami ze sobą sprzeczne, czasami ich mieszanie w ogóle jest popełnieniem właśnie jakiegoś hybris, czyli mieszaniem, powiedzmy, poziomu potencjalności i aktualności, planu i działania, teorii, praktyki, właśnie jakiegoś opisu i realizacji. Także wydaje mi się, że to jest całkiem ciekawe, szczególnie, że pozwala to na myślenie jakby poza kategoriami ustalonych nauk, ustalonych na przykład etapów tworzenia się sztuki, tworzenia się na przykład budynku, tak? Możemy pomyśleć, już nie myślimy tylko w kategoriach architektonicznych, nie wiem, dźwiękowych, przestrzennych, tylko jakby łączymy to wszystko w jedno i staramy się myśleć o przedmiotach jako o całościach. Dla mnie to, co robimy tutaj, to jest bardzo twórcze myślenie. I w tym sensie hybrydyczność to jest poszukiwanie jakiejś wartości między rzeczami, które znamy, czyli że staramy się łączyć dwie rzeczy, żeby uzyskać nową całość, albo odkryć ją tam, gdzie ona jest, ale my jej nie dostrzegamy. That's what we wanted, to have a theme people can connect to and to have a very open process. Ja zwykle pracując nienaukowo improwizuję, więc potrafię się jakoś tam odnaleźć, myślę, w takim środowisku. Natomiast ta hybrydyczność jest tutaj, wiadomo, to jest hasło wywoławcze, prawda? No właśnie, to z tą hybrydowością. No właśnie nie wiadomo do końca. W naszej instalacji przedstawiliśmy nasze rozumienie tej hybrydowości i myślę, że nasza instalacja potrafi opowiedzieć to lepiej niż ja. Więcej jest nieokreślonych rzeczy niż stricte określonych. I think it's also good that people go through a phase where they feel a bit lost, because otherwise they're only doing what they've learned to do. I mean, they're repeating their methods, and it's good to go through a phase where you don't know, and you have to redefine the theme, the task. I mean, it's yours, and you have to think about it. It's not that because I mean, it's always, the answer is always depending on the question. So defining a question is quite an important part of solving a problem. We started by mixing fields. That's what hybrid space lab means. We started mixing analog, the physical environment. Our background is architecture and urbanism and industrial design, with media. And that was the starting point of hybrid space, the combination of urban architectural space with media space. And then we saw that it's a very good method for programmatic innovation, that if you start mixing fields that have been somehow traditionally developed separately and secluded, so you get connections and you get a sort of breeding ground for new ideas that can somehow fit or give answers or correspond to quite a quickly changing world we are at the moment. Well, what we wanted is to bring different people from different fields
to look at an urban situation in its multiplicity of dimension, not just the built environment, but also the multiple layers within an urban situation. And we thought that notation is a very good tool for creating a group research project on that level. Because with notations, if you just don't only write words, but you also start drawing, you create much more open sort of descriptions that can be understood, misunderstood, reinterpreted, so a communal creative process can start. This sort of open notations, communal brainstorming methods. So for us, synthetic creative work is a very big part of our own practice. Zrobiliśmy taką pewną futurologię, a mianowicie określiliśmy, o ile pamiętam, ile ich jest, 14, 15 najważniejszych wówczas dla Torunia inwestycji, które powinny się znaleźć. To miało uzmysłowić ówczesnym radnym, władzy, te wszystkie elementy, do których chcemy doprowadzić miasta, ewentualnie ważne, prestiżowe obiekty zlokalizować, a nasz szef, mając bardzo sprawną rękę, jeszcze próbował im tam nadawać pewne swoje wizje architektoniczne. Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jest też Muzeum Sztuki. Jest tutaj tylko pewnym modelem dla miasta przyszłości i nierzeczywistości powiązanych z takimże ośrodkiem. Oczywiście trudno jest przewidzieć przyszłość w perspektywie dalszej niż na przykład 10 lat. Buckminster Fuller mówił, że on myślał, że da się przewidzieć 40 lat naprzód, ale potem powiedział, że 20 lat to jest najwięcej, na co on się waży, żeby cokolwiek przewidywać. I część z tych przewidywań z tego, co czytałem, się sprawdziła. Turystyka przyszłości, myślę, że będzie, jak my myśleliśmy tutaj o takich przyszłych 50 latach, pewnie związana w dużym stopniu ze zmianami w komunikacji i transporcie, ale to jest cały czas niewiadome. Turystyka staje się takim kaprysem, który przychodzi nagle i trudno jest to przewidzieć. To znaczy nie kupujemy na pół roku naprzód gotowej wycieczki, ale raczej szukamy możliwości, które są tu i teraz za 5 minut. No tutaj pracujemy nad projektem związanym z turystyką przyszłości, to znaczy bardzo szeroko rozumianą turystyką i bardzo szeroko rozumianą przyszłością. Na warsztatach stworzyliśmy system przyszłościowej podróży, pozwalający podróżować nie tylko w przestrzeni, ale też w czasie i w emocjach, tak naprawdę. Jest dosyć skomplikowany, ale przyszłościowy. Futurystyka podróży jest dla mnie czymś dość abstrakcyjnym.
ta hybrydyczność czy przyszłość miast jest na bieżąco opisana, gdyż jakby wszystkie te próby właśnie, o których tam wspominałem, futurologiczne, w jakiś sposób są w stanie, czy przez jakieś tam badania statystyczne, czy jakieś formy mapowania, czy czegoś przewidzieć pewne sytuacje, ale nie są w stanie napisać przyszłości. I think the idea of tourism really found the night after the lecture. Simply based on the city and the stories we're talking about the city. It seemed one of its strongest identities. We thought that future tourism could address something that is strongly in Torun, meaning it is a touristic city. We hardly have 1 million of visitors, and you have, really a traditional city where people come from abroad, etc., to visit. And we thought that it, on one hand, connects to the city, to its past, to its present, but leaves a lot open about the future. So you're connected to a place, but you're still disconnected, so you can develop your own ideas. And future tourism, I mean, we're not here funded by the City Development Council, asking us how can we get more tourists to Torun. That wasn't somehow the program. As we got different people from different fields, we also thought it would be important to have a theme that they can interpret, meaning they can appropriate it, they can do whatever they feel like, they can connect to it and change it. So it was very open on that level. So of course you will see you also have different approaches, very different approaches. Wyszliśmy od takiej idei podróży, która nie do końca musi być określona w takich ramach fizycznych, czyli możemy podróżować tak niematerialnie, bez takiego ruchu fizycznego. Możemy podróżować mentalnie i próbowaliśmy pokazać takie troszeczkę zafałszowanie rzeczywistości. Zbudowaliśmy instalację, która pokazuje miasto, które może się zmieniać, może te budynki, które materialnie istnieją, mogą przybierać różne ubiory, mogą być pokazane w zupełnie różny sposób. Czyli bez poruszania się możemy odbierać przestrzeń wieloaspektowo. Stworzyliśmy miasto, kartonowe miasto, któremu możemy nadać sznyt dowolny, używając projekcji, czyli zmieniamy jego charakter wizualny poprzez przygotowane wcześniej grafiki i nakręcone wideo w Toruniu, tutaj toruńskie wideo. Równie dobrze możemy zwiedzać dźwięki miasta, czy tożsamość miejsca, którą buduje kontekst danej przestrzeni. Próbowaliśmy w jakiś sposób pokazać tego turysty przyszłości. Tak? Chcieliśmy, żeby te bryły nagle w jednym momencie stały się miastem, ale z drugiej strony jak gdyby potem one przyjmują formę jakiejś natury, żeby potem znowu przyjąć jakąś formę, powiedzmy sobie już jakichś form industrialnych. Tak, żeby taką jakby transformację tego wszystkiego.